Ale mi się ten klimat podoba, Chennai. Ja cię kręcę. Kozacko tutaj jest. Mistrzostwo. Prawdziwy przykład tego, że jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Widać, że zamknęła, a nie została. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kłaniamy się z Indii, jakieś 60 km przed miejscowością o nazwie Chennai. Chennai. Z tej strony kierownik, a tutaj Hanna z kanału Studia Rozmów. Co ja zapomniałem? Nazwę? Moi drodzy, zaczynamy dzień, zaczynamy 13 odcinek i melduję, że Zemsta Hindusa przyszła w odcinku 13. Mogłem się tego spodziewać, wy też mogliście się tego spodziewać, że 13 odcinek będzie odcinkiem felernym. Ale to wszystko przez tą restaurację, która była zadrobiona. Z odcinka 12. Cieszę się. Moja mentalność, dlatego że po prostu się nie najadłem. Zapłaciłem tak dużo, a się nie najadłem. I jeszcze, co więcej, 2 razy piekło. To jest najgorsze w tym wszystkim. Ten odcinek 13 to się zaczyna dziwnie. Po prostu dziwnie. Wchodzimy na dzielnicę. Najpierw trzeba coś zjeść i można jechać. Patrzcie, jakie książki, ty. Co to za księgi? Nieźle. Dosa ze wsadem. Nie, to jest samosa, nie dosa. To jest samosa. Ogólnie tak. W gazecie można sobie poczytać Christmas Special, specjalne jakieś te. Tu przeczytasz sobie, cyk. I to się wrzuca jedzenie. Tu przychodzimy, żeby usiąść. Herbatkę można, herbatkę można się napić. Ja herbatkę wypiję. Albo mleko za 15, kawa za 15, boost to jest taki kawainka. Horlicks 20 to są napar z ziół. Później jest straka przez 4 dni. No i samosa za 12. Co tam, Hanna? Będziemy jeść onion bonda. Zapraszam, wejdźmy do tego. A, very nice shop, brother. Zobaczcie, jaki piękny sklep. Dawno nie widziałem takiego. Energy drinki, jakieś tutaj soki, nie soki. Fajne, nawet szampan tam z cukierkami jest w górze zwieńcza. A tutaj ciastka na słodko. Ekstra. Czyściutko. Mleczko się gotuje. Thank you. Mleko dla mnie. Ciepłe mleko. A dla Hani kawka. Zobaczcie, i to jest sprawdzone, bo to się gotuje, więc tutaj nie powinno być żadnych przebojów. A tu zobaczcie, jak się kawka gotuje. Ciepłe mleko z rana. I herbatkę jeszcze spróbuję, też bez cukru. Kawkę. Ale sieka. Ale to mocna herbata, słuchajcie. O co chodzi, że taka aromatyczna, ale jaka mocna. Bardzo mocna. Co tu Jarek stoi? Jarek za mną łazi przez pół świata. Haneczka, co to jest? To jest onion bonda. To jest taki, zapija z cebuli usmażony, bardzo tłusty, ale nie ostry, więc jest... Onion bonda. Thank you so much. Napakowane cebulą. Ciasto z mąki, obtoczone na głębokim oleju. Powiem wam, że ten onion bonda naprawdę fajnie siedzi. A samosa to jest samosa, no. Też ciasto mączne. No jakiś farsz tutaj jest włożony. Też cebula i ziemniaki. Tak to mniej więcej wygląda. Czy dobre? Dobre. Delikatnie pikantne, ale jest ok. Najważniejsze, moi drodzy, jest w tym wszystkim to, że to jest robione na głębokim oleju. Więc prawdopodobieństwo jakiegoś takiego, wiecie, zatrucia pokarmowego, bo to jest najczęstsze w Indiach, zatrucie pokarmowe. Samosa, mleczko gorące. Thank you, brother. Patrzcie tutaj. Nie pal, ale zapalniczka jest. Bye, bye.
Nie wiem, jak pojedziemy. Stopem, autobusem, nie tym żęklakiem nie jadę. Coś mi w brzuchu wierci. 13 odcinek ładnie przywitał. Zainteresowali się Hanią, że nie stoi w miejscu, w którym się zatrzymuje autobus. Ale my w sumie nie chcemy jechać autobusem tym brzękiem, tylko jakiegoś autostopa złapać. Jak normalni ludzie. Tyk, tyk, tyk. Tak się autobusy zatrzymują. A, autobus, panie, 2 godziny będzie jechał. Nie, to już znamy temat. W odcinku 12 prawie do szpitala bym tym autobusem dojechał. Tym byśmy jechali 3 godziny, rządowy, 4 zł. Nawet nie, no to 2 zł teraz będzie kosztował. Nie daj Boże. Czy ja wyglądam na osobę, która za 2 zł zdrowie swoje odda? No nie. Przepraszam. He is also a founder of Tata. Can you tell us the model? Tata Nexon. Tato Nexo. Tato Nexo 1,05,000. 60 tysięcy, taki Here SUV. there is no road tax and registration fees is not there A, for nie ma, electric. nie So ma- it is exceptional. super, nie ma Usually podatków this car comes around dla 90 elektryków. Okej, due to government 60 subsidy and other tysięcy. features are there. elektryk. Słuchajcie, teraz żeby naładować samochód trzeba 7 godzin w domu, przy takim normalnym domowym napięciu, a jak chcesz bardzo szybko, to 30 minut na takim fast charge'u. I możesz przyjechać takim autem, akurat takim modelem, za 60 400 km. To chyba dużo, dajcie znać, bo może ktoś z Was ma takie auto, więc może się podzielić informacjami. A my sobie kulturalnie jedziemy. Thank you. Nice meeting you. We will take some backpacks Yeah. from back. Have a nice day and stay in touch. Otwieramy i bierzemy plecaki. Opa. Podjechali kulturalnie z mądrym gościem, pogadali. Tak, było super. Powiedział nam tyle informacji o Indiach, o tym, ile kosztują mieszkania, A. jak się rozwija miasto. Bardzo dobrze, że wspomina Hania o mieszkaniach. Tutaj ekskluzywne bloki mieszkalne. Tutaj był kiedyś slums, wyburzyli i teraz można kupić mieszkanie. Najtańsze mieszkanie 100-metrowe w takim wieżowcu zaczyna się od 220 tysięcy dolców. Ciekawe, co? Były slumsy, nie ma slumsów. Indie na południu bardzo mocno idą właśnie w rozwój miasta, edukację ludzi. Tutaj mindset jest zupełnie inny względem tego, co mamy na północy. Ja jestem po prostu w ogromnym szoku. Te rezydencje tak się nazywają. Powiem wam i pomyśleć, że tutaj był slums. Aż ciężko uwierzyć. Tu chłopaki z tymi stuktokami stoją. Hello, hello. No, thank you so much. Słuchajcie, wiecie co jest ciekawe? Ten gość powiedział jedno, bardzo ważne w Indiach jest to, że ludzie nie lubią chodzić, bo się pocą. I w Chennai jest temperatura jaka jest, no to wolą wsiąść od razu do tuktuka z miejsca A do miejsca B i po prostu, wiecie, sobie przejechać. A Europejczycy chodzą, no, lubią chodzić. Dobra, idziemy na metro. Jest gęsto. Powiem wam, że idealnie trafiliśmy w ogóle do miasta godzinowo. Powiedziałbym, że jest coś takiego jak okienko od godziny 11 do godziny 13, kiedy jest ten lunch, to wtedy te korki nie są takie duże. A w momencie, kiedy po pierwszej już zaczynasz, wiesz, jechać ulicą, to jest tak dużo samochodów, że to jest nieporozumienie. 16, 15, zapomnij, stoisz w korku. Zobaczcie na to, ile motocykli stoi tam przy metrze. Wow. No i oczywiście świątynia, bo świątynia zawsze musi być. Trzeba wspomnieć, że Hania była tutaj w Chennai 10 lat temu. W 2016 roku, kiedy ja jechałem autostopem i hulajnogą do Chin z Polski, to Hania sobie tutaj bajerowała właśnie w Chennai.
Ciekaw jestem, jakie będą odczucia twoje względem tego, co jest dzisiaj. No zobaczymy. Mam wrażenie, że to miasto się totalnie zmieniło w te 10 lat. Jesteśmy na metrze. Bilet kosztował 3 chyba 50, coś takiego za 2 osoby, żeby dojechać do Georgetown, czyli miejsca, gdzie będziemy nocować. U mnie chyba organizm walczy, bo jestem po prostu zadyszka jest. Zmęczony się czuję. O co chodzi? Zobaczcie, jakie okna przyciemniane. Słońce tutaj w Chennai daje popalić na bank. A to metro jest niepodziemne. Niepodziemne. Fajnie, no to będzie można pooglądać dużo rzeczy. Lecimy. Andrzej, zamykaj. Trzeba przyznać, że metro jest naprawdę eleganckie. Nie ma się do czego przyczepić. Dawajcie ten. Przejdziemy. Ale na linię kolejną musimy przejść. Anetka opowiada coś tutaj z tyłu w tle, a ja wam powiem, w którym roku zostało stworzone to miasto przez Brytyjczyków. W 1639, a na dzień dzisiejszy liczy około 10 milionów ludzi. Moi drodzy, to jest ogrom populacji w jednym miejscu i przyznam szczerze, że na pierwszy rzut oka, na pierwszy rzut sandała to miasto robi naprawdę dobre wrażenie. Boli mnie głowa i nie mogę spać, ale coś bym po prostu zjadł, jakieś makarony z warzywami na patelni. Prowadź mnie, bo chyba słabo zjadłem wczoraj po prostu, dlatego też tak mnie coś tutaj boli. Boże, czy ty to widzisz? To jest właśnie stara część miasta, tutaj się ulokujemy i tutaj będziemy, moi drodzy, mieszkać przez kolejne 20 lat. Co byście powiedzieli na to, żeby kanał Jak to daleko zamieszkał w Indiach i prowadził tutaj relację vlogowo-zdjęciową przez kolejne 20 lat? To by było, co? No, psychicznie bym chyba nie wytrzymał. A może? O, tu ciasteczka są, ale najpierw ryż. A, zobaczcie. Egg Maggi, egg toast. Co chcesz? Ginger tea, imbirowa herbatka. Ale dużo. Hello. O, zobaczcie, jakie tutaj smakołyki. Najpierw trzeba makaron zjeść. Co prawda pan miał makarony, ale makarony z chińskiej zupki. A ja przepraszam, chińskiej zupki nie chcę jeść z warzywami, tylko chcę jakieś nudle po prostu, takie najzwyczajniej w świecie. Ale zobaczcie, pachnie. jak tu pachnie przyprawami, ale jaki jest dobitny przykład tej brytyjskiej architektury. Ona po prostu tutaj zamarła przez 400 lat, moi drodzy, ona tutaj jest. Tutaj pan woła, żeby pokazać. What you sell? Plastic. Collection plastic. Recycling. Recycling. How much price for 1 kilogram plastic? Mararba. In English. 12 rupees. 12, 15 rupees. Thank you. Tutaj kolega tego tak przywołał mnie, żeby coś tutaj ściągnąć. Tutaj do nacierania, jakaś ajurwedyjska, tutaj tak samo. Jakieś takie cuda. Herbal tooth powder, też na zęby. Sobie, słuchajcie, ja tutaj przejdę, przepraszam. Czy ja zgubiłem Hanie? Raczej nie.
jest. My tutaj lecimy z panem. Towar wieziemy. Powiem wam, że życie w samym centrum, bo to jest centrum, stare centrum, przekichana sprawa. Budynki stare, jak jest pora deszczowa, to pleśń, grzyb, no nie uciekniesz od tego. Z drugiej jeszcze strony miasto, beton kumuluje ciepło. I w takim, moi drodzy, w takiej betonozie, jak jest 45 na zegarze, to tutaj jest tak gorąco, że wam się w głowie nie mieści. A jak nie stać na aklimatyzację, no bo klimatyzacja jest zarezerwowana dla bogatszych. Trzeba mieć naprawdę dobrą pracę tutaj, żeby to ogólnie tak naprawdę, żeby tu się opłacało żyć na dobrym poziomie. Ale mi się ten klimat podoba, Chennai. Ja cię kręcę. Kozacko tutaj jest. Mistrzostwo. Hania, ja mam do ciebie pytanie. Dawaj. Czy ty przez 10 lat nieobecności tutaj przypominasz sobie, że to był taki klimat właśnie? Tak, że było tutaj bardzo dużo ludzi, wtedy mam wrażenie, było jest jeszcze więcej. W sensie przytłaczało Ale mnie totalnie. tak jakby tak wizualnie, czy pamiętasz to? Bo tego się chyba nie da zapomnieć, jeśli się tu było. Tak. To tak wyglądało właśnie. Pamiętam. Ale kozacko, tak kolonialnie. No. Ale jakie tu jest rozwarstwienie, od razu po prostu na pierwszy rzut oka od razu widać. To jak, co, dlaczego. Tutaj ziomek jakiś sznurek jutowy wiezie. Słuchajcie, nie można nudli znaleźć. A może zaraz tutaj na tym restaurancie? Ale pan tutaj, zobaczcie, tragarz na rowerku. Troszkę bogatsi motorek. A bogatsi, jeszcze bogatsi samochód. A problem, bo się ścisnęło. Kurde. To mi wygląda na dzielnicę taką transportową. Notatki na ścianie, proszę zobaczyć. Skrupulatnie tabela wymazana długopisem na żółtej ścianie, żeby było widać. Ewidentnie to są transportowe jakieś działki. Miasto jest zawsze podzielone na segmenty i każdy segment po prostu odpowiada za co innego. Ci starsi ludzie, którzy są tragarzami, to jest naprawdę szacun. Patrzcie, jaka piękna krówka. Ale ładna. Piękna. Beautiful. O, szefował, bo zaraz po pępku przejedzie. A tutaj chłopaki co? W miskach cegły niosą. Chatę robią. Ten dźwięk, kiedy cegła dotyka ścianki miski, jest, aż mam takie ciary normalnie, tak nieprzyjemnie. Nie wiem dlaczego tak jest. Ach. Arian. Zobaczcie, czy to nie jest miód na wasze serce i na moje serce? 1959 rok. Ale balkony kuse, wąskie. Ziomek jedzie, mówi hej, hej. No hej, hej. Zobaczcie, jakie szyldy namalowane ręcznie. Ma to swój klimat. Tutaj pan sprzedaje jakieś słodycze, jakieś warzywka, czosnek. Pani tutaj trzcinę cukrową. Taką trzcinę to się zagryza. Bierzesz taką na przekąskę i zagryzasz. Hello, good morning. Zagryzasz tak jak wiesz, jak nie wiem, gumę do rzucia. Julelal, Mives, nie wiem o co chodzi, ale Georgetown. Jesteśmy na tej dzielnicy. Zobaczcie jaki chwytak do otwierania drzwi. Ale zobaczcie też na to, to jest bankomat do wzięcia kasy tutaj w Georgetown. Odważylibyście się w takim bankomacie wziąć kasę? O, i klimatyzowane. Ale zobaczcie, nie ma bezdomnych w takim klimatyzowanym miejscu. Dobra. My dalej szukamy makaronów. Przyznam szczerze, że wcześniej były wszędzie makarony, a jak człowiek chce makarony, to nie ma. O, pan z riczy.
rowerkiem sobie zasuwa. Ale nogi muszą być wysportowane. Tutaj mamy już muzułmańską dzielnicę. Tu trzeba podejść. I tu mają być nasze makaronki. Między takimi labiryntami chłodniej jest, pomimo że jest 30 parę na zegarze. Wszędzie coś robią, słuchajcie. Wszędzie coś się dzieje. Hello, good morning. Pięknie, mamy restaurant w Georgetown. Tutaj pana przeproszę. O. Zmieniłem opcję na fry rice, czyli smażony ryż z warzywami. This is the boss. A tutaj biryani, cały garnek biryani. Is good? Very good. Chicken biryani. Zobaczcie, tutaj po prostu życie płynie. Tam szefowa rozwiesza ten pranie. Ale tutaj chaty muszą być drogie, wiecie? Nie, Poland, Europa. W końcu dostałem kopę jedzenia. Nie pikantną, z warzywkami, chyba z jajkiem, chyba z kurczakiem. Mówię chyba, bo nie jestem pewny. Gdzie masz te warzywa? O, jest jakieś zielone. Fasolka. Można pojeść. Mi się wydaje, że ja się słabo czuję, bo nie dojadłem. A w takiej temperaturze, no to jak nie dojesz, no to nie masz energii po prostu, momentalnie. Pierwsze symptomy osoby, która nie daje rady, to jest Hania. Po czym to widzimy? Czujecie to? Hałas. To nie jest tak, że ja nie daję rady, tylko po prostu pomagam sobie przetrwać. I tam jest pan, który ma taki wielki metalowy garnek i coraz uderza jakimś metalem w ten garnek. I to jest taki tępy dźwięk. Powiem wam, że trzeba się mocno przyzwyczaić, a mózg jest cały czas stymulowany na tyle, że jest zmęczony. I ja na przykład jestem chronicznie aktualnie zmęczony. Mam w plecaku walerianę, więc przyładuję chyba dzisiaj na noc. Supra irdici, very delicious. Thank you. Supra irdici. Thank you, brother. Powiedziałem w tutejszym języku, jedzenie było przepyszne. Księżniczka sobie zdjęcia robi. Zobaczcie, apteka. Kurczę, powiem wam, że autentycznie klimat. Jakbym się jakoś tak cofnął w przeszłość. Naprawdę niesamowite. I odżyłem. Odżyłem, moi drodzy, bo kalorie przyszły. A z kaloriami przyszedł humor, przyszła energia, przyszło wszystko. Fatima Kulbar. Jezus Chrystus. Obok Jezusa Chrystusa Mekka, Medyna. Po lewej stronie Shiva. Powiem wam, że nie byłem w kraju chyba bardziej tolerancyjnym na eksponowanie różnych religii. Religii. Nie religii, tylko religii. Sadaipa Street. Jak coś, to tak się nazywa ulica. Ogólnie przyjść tutaj do Georgetown jest bardzo łatwo, w sensie nie da się nie trafić. To jest jedna z głównych takich epickich tutaj dzielnic. Pan sobie kimanderko zrobił. Ciężka robota, to wiecie. To i kimanderko się należy. Ale spokojnie tutaj już, co? Wbiliśmy w inną uliczkę, już jest inny klimat. Taki bardziej mieszkalny, nieprzerobowy. I kurka nawet chodzi, na rozsołek będzie świeżynka. Siatka. Po co? A żeby żadne ptaki nie srały, nie siadały. A żeby może jaki bandyta nie wlazł. Hello, good morning. Chata była, chaty nie ma. Może kupią, może zrobią kolejną chatę. O, proszę. Hello, good morning. Uczariny ogon stoi wojowniczo. Hello.
Powiem raz jeszcze, przesympatyczni ludzie na południu. Ciepli, empatyczni, otwarci, kulturalni. Cudowni, naprawdę cudowni. I pamiętajcie, ja mam porównanie, bo ja tu byłem z 2 albo 3 lata temu. Północ a południe to 2 różne światy. Jeśli chcecie zobaczyć, poczuć te Indie takie przyjemne, ładujcie na południe, od Bombaju w dół. Nie jedźcie tak jak ludzie jeżdżą. Delhi, Jaipur, Varanasi, Kalkata. Nie jedźcie tam, moi drodzy. Bez sensu. Jeśli jest tak ogromna różnica mentalna, którą ja czuję i wam mówię, to nie traćcie czasu. Jedźcie tam, gdzie ludzie są mili. Jedźcie tam, gdzie ludzie są empatyczni, ciepli, przyjemni. A, tam kolega. Hello, brother! Jest koleżka. Kolega, one pig. Jedno zdjęcie. Hello. Mówię wam, to co ja wam mówię, to jest lekcja życia, którą warto wcielić w życie. Czy w Indiach jest złodziejstwo? Powiem wam szczerze, że i za pierwszą moją wizytą w Indiach, i za drugą jakoś nie czuję. Pomimo, że tyle ludzi, 1,5 miliarda. Ludzie na każdym metrze kwadratowym są. Wszędzie. Ale naprawdę ciężko jest, żeby ktoś chciał coś ukraść. I może to też wynikać z tego, że jest ogromny szacunek do obcokrajowców. Hello brother, do obcokrajowców. Do tego stopnia, że oni też się opiekują poniekąd nami tutaj. Ale nie czułem, że ktoś by chciał mi coś tak, wiecie, zabrać. No chyba, żebym coś zostawił kamerę, odszedł i wiecie, i tak jakbym spuścił ją ze wzroku, no to wtedy może by dostała nóg. Ale w ten sposób raczej nie. Ale wielkie ptaszyska. Jastrzębie? Myszołowy? Zobaczcie, jak ganiają. Może ktoś z was będzie w stanie określić, co to za gatunek. Wielkie, co? Kurde. Tak się poczułem jak w jakiejś apokaliptycznej scenie. Weszliśmy na chów kurek klatkowy. Kurki tu się hoduje. Mało przyjemne. Oj, kaczuszki są mało przyjemna dzielnica. Hania uciekła. Ja mam chyba większą zdolność przyjmowania takich brzydkich scen i zapachów, ale to się bierze tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo często się na takie zapachy i sceny narażam. Ja czarynkom nie wierzę. Jedzonko uliczne, co tu pan sprzedaje? Oj, nawet ryba jest smażona. Hello. Ale powiem wam, że w tym przypadku u szefowej pieczenie zagwarantowane 3-krotnie. 3 razy w ciągu dnia. W hoteliku pytamy o ceny. 1500 rupii, 60 parę złotych. Tak by wychodziło na szybką kalkulację, ale full wypełniony. Tyle narodu, moi drodzy, to te hotele naprawdę mają obłożenie. Zobaczcie, tam dalej, Hotel Excellent. Na samej górze widać pranie, że ludzie żyją na dłuższy termin, czyli traktują ten hotel jako hostel. Pewnie żyją sobie tutaj, pracują, mieszkają, wiecie o co chodzi. Ale widać u mężczyzn, jak zawieszają oko na Hanie. No i od razu ładują wzrok na poślady. Ja to widzę cały czas. Hello, brother. Hania jest bardzo egzotyczna dla nich. Zobaczcie, możecie kupić zegarek za kilka złotych. O, ten Casio. On jest taki, powiedziałbym, ponadczasowy ten model. Ale macie przeróżne rzeczy. Im większy bajerancki styl, tym lepiej. Są 2 hotele. 2 hotele, no to atakujemy, no. Siedo Goes. Pan tutaj ma szwalnię. Szyję tutaj. A tutaj taki, powiedziałbym, no trochę z lepszej półki te hotele.
No ciekaw jestem. Lime Tree Palace. Drzewo limonowe Palace. Pod palacem? Nie wiem jak to nazwać. Zaraz zapytamy. O. 24 hours checkout. A, czyli 24-godzinne faktycznie. Proszę zobaczyć. Bez klimatyzacji 900, z klimatyzacją 1500, czyli standardowa cena. Thank you. Thank you. Kolejny hotel wypełniony po brzegi, ale w bardzo dobrym standardzie już na wejściu. Bez AC 900 rupii. Słuchajcie, 38 zł. Bez negocjowania, bez niczego na wejściu już. Bardzo dobra cena. Atakujemy kolejny. Taki wciśnięty tutaj, zielony. Atak. Wyszli, zobaczyli. Fajny hotel, 60 parę złotych tutaj by kosztował akurat, ale bez okna. A być kilka dni w pokoju bez okna, to trochę można się depresji nabawić, zwłaszcza w Indiach. Więc idziemy jeszcze zerknąć. W ostateczności, moi drodzy, się weźmie ten po prostu hotel. No taki jest, wiecie, takie jest życie, taka jest podróż, nie? Nie ma co też wybrzydzać, ale jak można jeszcze sprawić 300 metrów dalej, no to czemu nie? Ależ jest chyba tam White Palace, czyli Biały Pałac. Sprawdzimy, ile będzie kosztować nocleg. Powiem wam, że wy tutaj jesteście w stanie wszystko zrobić. Naprawić, przespać się, zjeść, znaleźć żonę. Wszystko. Ale powiem wam, wszędzie zajęte pokoje. W sensie mało jest wolnych pokoi w hotelach. Wszystko obłożone i cena taka, wiecie, fix. Już nie do negocjowania, tylko na sztywno. Hotel numer 5. Kolejny nie ma, ty. Widzicie? W podróży są dwa typy problemów. Pierwszy to jest typ noclegowy, a drugi typ to jest jedzeniowy. A my tutaj z panem jedziemy na tego sprawdzić. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Można zobaczyć, jaki ten numer? 302. 302 jest good. Sprawdzimy, zobaczymy. Najpierw trzeba zobaczyć, a dopiero później zapłacić, żeby nie było gorzkiego rozczarowania. 3. piętro z szeryfem. Hey, gold. Like gold. Jest good. Gold. Non-AC, no problem. No jest. Non-AC. With AC. Non-AC 800. A, wy rozumiecie? Cooling. Jest cooling. Cool. Non-AC, no problem. Cholera, nie ma tego. A tam zażygany w kącie? Nie ma. Tutaj, this is with AC. Kurde. No window. Jakieś jest okno. Ale na dupę marynę. O kurde. Takie okno, kurde, jakby go nie było. Nie ma co świrować. Wracamy do tego pokoju bez okien, który nie był zażygany za tą samą cenę, co są zażegane. Więc idziemy, no. Powiem wam, że rozstrzał, jeżeli chodzi o aspekt takiej czystości, to jest tak ogromny. To nie jest tak, że płacisz więcej, masz czyściej. Nie. Po prostu płacisz więcej, bo płacisz więcej. Nie wiadomo za co. Kurczę, no to nie wiem, chyba z 8 już. I wszystkie się nazywają Palac. Adelaida Palac. Tam jeszcze jest Orange Palac. W sumie to w międzyczasie kawki się napijemy. No rooms? No, full. Really? Ajajaj. Słyszeliście? Tutaj można zobaczyć herbatkę irańską u pana. Tutaj z kolei kanapki takie w stylu francuskim. Bo wiemy, że tutaj kultura francuska miała ogromny wpływ na tutejsze miasto. Ale ten temat poruszymy jeszcze w kolejnym odcinku, bo będziemy się pomalutku zbliżać. No mam nadzieję, że pokażę wam w tym odcinku jeszcze, jak wygląda hotel i ile kosztuje na tej pięknej dzielnicy, szanowni państwo. Więc bądźcie cierpliwi, małymi krokami i wielkimi sandałami zbliżamy się do końca. Ale koniec będzie w momencie, kiedy znajdziemy nocleg. Iranian czaj, mój.
ja mam... Słodki na mleku. Ty masz Irani Dam, a ja mam czaj. I jak twój? I to jest zapach, który pamiętam i na który oczekiwałam. Może to jest ten z kardamonem? O Jezu, to jest ten z kardamonem. Tak. Ale Tak. pyszny. Ale jakie mocne, po czasie poczujesz, że jest Jezu, jaki kardamon wyrazisty. Przepyszne to. ostre. Czekałam na to. Merol szefa zaparkowany przed hotelem. Ubrany, żeby się nie przegrzał. Tu mamy jakiś Orange Hotel. Ziomek odpalił tego tuk-tuka na kolbę chyba. Jak tam wejść, ty? Tu ulica. Tu psiula. Ale mnie wystraszył. Kurde, zawału prawie dostałem. Tutaj krówki. Tutaj świątynia hinduistyczna, przepiękna. Ale szef jednego hotelu mówi, że ma drugi hotel cichszy i lepszy. No to idziemy tam, no. Taki komunikatywny bardzo. Właściciel tego Merola przykrytego. Ja pytam go, czy wiecie, dobry biznes tutaj. On mówi, nie jest zły. No pewnie, że nie jest zły. Takie miejsce, eleganckie miejsce. Tyle ludzi, to chyba gdzieś tutaj będzie ten hotelik. Ja już sam nawet nie wiem, gdzie jest metro. Jedziemy. Z godziny jak szukamy hotelu. No, ciężko, co? Ciężko. To jest szefem. Ale pan nas zaprosił na clubbing dzisiaj. Tak, na clubbing jesteśmy zaproszeni u szefa. Triflor. Spotkaliśmy tego szefa. Dobrze po angielsku mówił. Taka otwarta głowa. Widać, że biznes robi. No duży biznes jak na te warunki. No i mówimy do niego, czy jest jakiś pokój z AC, czyli z klimatyzacją i żeby był cichy. No i żeby miał okno. W sensie bardzo dużo wymagań tak na dobrą sprawę. I patrzcie na to. 412, jak nie macie noclegów w Chennai, to wpadajcie i będziecie mieć u nas nocleg. Zobaczcie, jak czyściutko. Klima nowa, tak przynajmniej wygląda. Stolik, jak czysto, jak ładnie. Oczywiście skobel, powszechny w ogóle. W każdych drzwiach już po skoblu widać. Zobaczcie, nawet podwójny, żeby się zabezpieczyć. Tak jakby, wiecie, bali się tego, że faktycznie może coś im grozić. No okno jest jakie jest, ale światełko troszkę wpada, nie? Nie jest najgorzej, ale słuchajcie, tego szumu z ulicy nie ma. Teraz wejdźmy, zobaczmy. Łazienka. Elegancko, czysto, ale czysto. Powiem wam, że ja w szoku. Co prawda trochę prysznic w kamieniu, ale nie jest źle. Powiedziałbym, że jest naprawdę bardzo dobrze. I teraz, moi drodzy, uwaga. Ile kosztuje taki pokój w Chennai w Indiach? Taki pokój, moi drodzy, kosztuje... Wygodny. Trochę taki prześcieradło zaplamione, ale to może po prostu się nie odeprało. Taki pokój kosztuje na nockę dla 2 osób 55 zł. Moi drodzy, kończymy na dzisiaj odcinek. Przyznam szczerze, że no ta zemsta Hindusa mnie dopadła. Osłabienie jakieś mnie wzięło i przyznam, że no czuję to po prostu w kościach, że 13 odcinek jest sponiewierany poniekąd, ale na szczęście udało się dotrzeć do końca. Zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej. Jeśli nie kupiliście jeszcze książki Ludzie Drogi, no to koniecznie kupcie na Allegro, bo może już się wyprzedała. Jeśli się nie wyprzedała, to polecam nabyć taki egzemplarz, bo może się okazać, że będzie unikatowy na skalę Polski, a nawet Europy i świata. Wiecie jak jest. Więc moi drodzy, bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie. Odsyłam Was też do zasubskrybowania kanału Hani, której tutaj nie ma, który ogarnia właśnie rzeczy, że tak powiem, papierkowe. Studio Rozmów na YouTubie. Zerknijcie, zobaczcie. Skomentujcie u Hani też. I co? Do usłyszenia. Pamiętajcie też, żeby zostawiać te podbicia filmów. To jest taka nowa funkcja na YouTubie. Chyba od tamtego roku weszła, że jak Ci się podoba film, to na telefonie możesz podbić tam w komentarzach i dać punkty, żeby się dalej przemieszczał. Bardzo dziękuję za dzisiejszy dzień. Pozdrawiam serdecznie i czekam na Wasze opinie odnośnie i czekam na Wasze odczucia odnośnie Indii w obiektywie Jak to daleko. Czołem.